jak swój. Jak przykitram sandale, to normalnie, słuchajcie, nie do rozpoznania, co? Nie chcę nic mówić, ale przed chwilką były też wymioty. Hit sezonu gdzieś tam w środku maj. Raz, dwa, trzy. Witam Państwa w odcinku 4 Mali z Jak to daleko. Postanowiłem, że odpalam odcinek jeszcze o 22. Tutaj na wiosce, gdzieś po środku buszu, naprawdę w Parku Narodowym, nie pamiętam jakim, Dżungu Bungu Kankalanka, gdzie droga jest, tak jak widzieliście w 3 odcinku, jest po prostu tak dziurawa, że nie spodziewałem się, że taka droga może w ogóle występować jeszcze gdziekolwiek na świecie, ale jak widać Mali bardzo się stara, pomimo że jest tutaj ogrom Chińczyków. Dlaczego odpaliłem ten odcinek wcześniej? Dlatego, że żeby wam opisać na świeżo sytuację, która przed chwilką się zdarzyła i żeby nie zapomnieć tejże sytuacji i szczegółów, bo to bardzo ważne z punktu widzenia socjologicznego. Krajów afrykańskich, które się rozwijają, żeby nikogo nie obrazić. Dobrze, pokażę wam, jak namiot rozstawiłem. Oświetlam telefonem, mam 6% tylko i wyłącznie baterii. To są budynki tak zwane gospodarcze dla zwierząt. Czyjeś ogólnie, jutro wam z rana to pokażę. Ktoś po prostu tutaj mieszkał i najzwyczajniej w świecie opuścił tę posesję. No i ja ją wyhaczyłem, nie wiem jakim cudem, ale jakoś po prostu trafiłem. Od razu uprzedzam, na pewno nie jest lepiej spać w środku, bo jest tam strasznie gorąco. No i ja swoją posesję postawiłem tutaj. No i wiecie, jak chodzę, stawiam posesję, to postawiłem tak, żeby uchronić namiot od wschodu. Ale wiąże się to z tym, że widać mnie z tej małej drogi. O, tam ktoś znowu idzie. Jedzie motorkiem i widać mnie właśnie z tej drogi. No ale pal go 8, myślę. Co ja tam będę wnikał? Widać, nie widać. Przysłali tutaj największego typa z wioski. On przychodzi i on nie mówi w ogóle w żadnym znanym języku mi, tylko w lokalnym. Barumba czy Bamba, nie pamiętam dokładnie, co to za język. Co, znowu ktoś jedzie? Chyba nie. Dobra, odpuścili już. Słuchajcie, on przychodzi, ja podbijam. On stoi, tam 4 dzieci wokół niego, wydyganych. On stoi na twardo. Ja podbijam, salam alejkum. I znowu tutaj ten. Salam alejkum. Salam. I to sleep. Yes, don't worry. Come on, don't worry. Don't worry. Here, come on. Kolejna pani przyszła, ale taka strasznie się wystraszyła, widać, bo z dzieckiem, z dzieciulkiem. No i wysłali tego za pierwszym razem ziomka. Ja podbijam, mówię tam salam alejkum. Ronia od razu. Przyciskam tego, tutaj już tego. Od razu bo już widzę, że nie ma co w ogóle ten... A, w języku bariba. Ten ziomek. I on tam ała, jała. Mówię, co? Lecimy, mówię, namigowo. Najpierw światło na namiot, nie, najpierw światło na mnie, żeby widział, że tutaj kolega z daleka, nie? Później światło na namiot, później znowu na mnie, na namiot. No i pokazuje, że tam spanie. On mówi, czy będę jechał w tamtą, czy w tamtą. Ja mówię, że w tamtą, w lewo. On mówi, dobra, nie ma problemu. I tak pokazuje, spoko, no, spoko. Mówię, 17 poziom tej czytania w ogóle, wiesz, z mimiki po ciemku, w Mali. No mówię, nieźle, kurde, no to ładnie się przyszykowałem. I teraz powiem wam tak, będzie tutaj przez całą noc, kto będzie wracał, ten będzie zachodził. Bo ta zadzwoniła, powiedziała, że tutaj ktoś siedzi, więc przyjdą, tu zerkną, tu tego. Pokażę wam tą miejscówę z rana, dobra? Ale musiałam to odpalić, bo to jest hit sezonu gdzieś tam w środku Mali. Dobra, dobrej nocy i trzymajcie się, żebym chociaż trochę pospał, a jutro mam 160 km do zrobienia z nadzieją, że znajdę hotel. Kupię nawet hotel za 200 zł.
Wszystkie baterie mi się prawie wyładowały, no ale jeszcze jutro powinienem odcinek sklepać. Dobra, moi drodzy, dobrej nocy i słyszymy się jutro. Dzień dobry Państwu. Nie zrobiłem ujęcia z namiotu ze względu na to, że musiałem iść na stronę. Niestety jakieś jedzenie mnie tutaj że tak powiem, pokonało. No i akurat nie mogło pokonać w innym miejscu, a na jakimś zadupiu w Mali. No i niestety, no, takie jest życie. Więc lecimy z tematem tak zwanego leczenia doraźnego. No bo co ja zrobię? Rękoma nie dotykam. Wszystko, co tutaj mam, wszystko jest brudne, włącznie z rękoma. Jestem tak brudny. Na takie dolegliwości niforuksazyt. W sumie nie bardzo dobrze. Oby tylko takie dolegliwości były, a nie inne. Bo tutaj może być całe spektrum ciekawych, kolorowych, że tak powiem, dolegliwości żołądkowo-zdrowotnych. Słuchajcie, pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda przed tym, jak złożę namiot. I tyle, no, bo to jest ciekawy w ogóle przykład domostwa ichniejszego, malijskiego. Patrzcie na to, bo nie uwierzycie, a jak założę sandał, to już nie pokażę. Obadajcie. Ja nie wiem, czy to już jest tak opalone, czy to już jest tak brudno opalone. Normalnie ty, jak swój. Jak przykitram w sandale, to normalnie, słuchajcie, nie do rozpoznania, co? Obadajcie. Grubo, co? No dajcie spokój. Namiot zgodnie z tak zwanymi naukami przetrwania postawiony od zachodu, tak żeby od wschodu słońce, moi drodzy, nie kusiło i nie budziło. Jest godzina 8. Ja wcześniej powiedziałem, że to mogą być pomieszczenia dla zwierząt. Nie, w żadnym wypadku. Ja nie zobaczyłem, że tutaj są drzwi. Nawet jeżeli nie ma drzwi, no to nikt nie buduje takiej chaty porządnej z taką strzechą dla zwierząt, moi drodzy. To były chaty dla ludzi. I ktoś by powiedział: kierowniku, tutaj mogą być węże bądź skorpiony, bo tutaj jest chłodniej. Kierowniku, tutaj może lepiej by się spało. Właśnie nie, moi drodzy. Po pierwsze, zwierzęta mogą być. Pod takimi drzwiami może być, wiecie, jakaś kobra czarna. A po drugie, w tych domach nie jest wcale tak chłodno. I to było moje zdziwienie ogromne. Bo tutaj jak 45 stopni zaraz wjeżdża, no to się okazuje, że te chaty są tak nagrzane, przegrzane, że nawet ta struktura ściany zbudowana z... Zobaczcie, jest taki... To bambus? Tak, to jest bambus. Z bambusa i z gliny. To po prostu nie pomaga, no. To po prostu nie pomaga. Tam w nocy wchodzisz i tam jest taki upał, taki gorąc. I teraz pytanie zasadnicze. Ja się pytam, jak oni sobie tutaj radzą? Jak w ogóle nie ma się gdzie ukryć od tej spiekoty? Zwierzętom jak już, to buduje się najzwyczajniej w świecie takie ogrodzenie, jak tutaj widzicie. I tam się je zagania, no. Cień mają pod drzewem. Luksusów nie mają. Tutaj też dość ciekawa sprawa, bo tutaj jest szkielet przygotowany, prawdopodobnie dla córki. Albo dla syna, który przyprowadził jakąś nową tutaj. To jest szkielet z bambusa, który trzeba by teraz opęćkać błotem, żeby zaizolować. No i dać strzechę, tak jak tutaj na górę. No i rzecz jasna jeszcze drzwi dostawić. Tak to mniej więcej wygląda. Dziwi mnie jedno tylko. Dlaczego te domostwa zostały tak porzucone tak znikąd? Wiecie, o co chodzi? Bo ja w nocy, jak chodziłem, szukałem miejsca, tak patrzę, no mówię, dziwna sprawa, że tutaj ludzi nie ma. Weź w takim Mali, znajdź miejscówkę, gdzie nie ma ludzi. Mordo, co to za pułapka? To prawdopodobnie ichniejsza lodówka. Bym się nie zdziwił. Po prostu wkładają tutaj rzeczy, no i jest chłodniej, po prostu chłodniej. Zakrywają strzechą, jest chłodniej. Ale wygląda jak
solidna pułapka. Jakbym wpadł, no to nogi połamane. Więc tak to się prezentuje, szanowni państwo. Nie ma tutaj, że tak powiem, luksusów. Nie ma tutaj, że tak też określę, takich warunków rozwojowych. Ale jakoś się żyje, nie? I teraz uwaga. Wczoraj, jak tu wylądowałem, normalnie przeraził mnie ów fakt. Tak sobie pomyślałem, wow, nie chciałbym tu żyć. Co ja w ogóle tutaj robię? Przecież to nie jest miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają. To nie jest miejsce, w którym ludzie chcą być. W sensie ci, co są, to są ze względu na to, że nie wiedzą, jak może być gdzie indziej. Ale kiedy zasmakujesz takiego życia jak u nas w Europie, no i tak jak wy siedzicie na przykład w Australii czy w Stanach, albo gdzieś na Vanuatu, powiem wam, że przez chwilę się przestraszyłem. Naprawdę. Nie wiem dlaczego, jakiś taki strach mnie obleciał. Rzadko mi się to zdarza. Nie chcielibyście tutaj być. W sensie mieszkać. Bo być to wiecie, to trochę jest inaczej. Jesteś i zaraz cię nie ma. Cieszę się. Cieszę się, że mnie tutaj zaraz nie będzie. W sensie, że sobie pojadę, nie? Ale patrząc na to, jak surowe warunki tutaj prezentują do życia, co by było trzeba zrobić, żeby to wszystko, wiecie, to jakoś ruszyło, wystrzeliło. Nie wiem. To są, nie wiem, pół wieku? Pół wieku człowieku? Jak Krzysztof Krawczyk śpiewał? Nie wiem. Nie mam już słów, żeby to wszystko opisać. Biała perliczka afrykańska. Takie jeszcze nie widziałem. Koncert śniadaniowy. Co dziewczyny? Patrzcie na to. A jednak się nie boją. Skubane już oswojone. One są strachliwe w buszu. O! Jeszcze nagadają worek. O, słyszycie? Dzisiaj na śniadanko bagietka i szproty w oleju roślinnym. No i trochę wody. No, nie ma tu tak, jeszcze mam mleko to w proszku tutaj schowane. Ale zważając na tak zwane warunki przyrody nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. I szproty są z Indonezji. To większy kawałek przejechały niż do tej pory ja. Teraz wizytacja kus. Jeszcze kurka biegnie. Patrzą, nie dowierzają. Idą bokiem. Trzymając bezpieczny tak zwany dystans. Zerknę jeszcze, czy bezpiecznie przejdę. Aha, tutaj rach, ciach, ciach i zaraz kroku przyspieszymy. O, bum. Mama w ciąży. Taka sytuacja. No i kurka jeszcze na wizytację do kierownika. Jedna sprawa nie daje mi spokoju z tym bambusem. No bo z jednej strony można przenieść, wiecie, bambusa do Afryki i tutaj go hodować. On by wyrósł. I wydaje mi się, że w niektórych miejscach rośnie. Ale z drugiej strony coś mi tutaj śmierdzi, bo próbuję się trochę zreflektować.
Bambusy same w sobie, one mają tutaj dużo przestrzeni w środku. Wejdźmy do środka i tutaj jest taka poprzeczka, taka belka i patrząc na ten, ona tutaj nie jest pusta. I powiem szczerze, że prawdopodobnie do konstruowania tychże, zobaczcie, tychże domów mogą używać. To na przykład już wygląda mi na bambus. Bo zobaczcie, tutaj wyraźnie ma przestrzeń taką w środku. Ale z drugiej strony, wiecie co to jeszcze może być? To może być trzcina cukrowa. Tak jest. Patrzcie, tutaj jakbym postukał, to powinno być takie głuche echo. Nie ma. Czyli to jest w środku wypełnione. Czyli to przypomina trzcinę cukrową. Ale z drugiej strony, kierowniku, przecież wiemy, że bambusy są różne typy. Znacząca większość jest pusta w środku, ale są i takie, które mają mniejsze te przestrzenie. Praktycznie niewyczuwalne, że jest tam przestrzeń. To jest dość ciekawe. I kurde, mam zagwozdkę. Mam taki wielki znak zapytania dotyczący tego, co to jest. Albo to jest bambus, który został przyciągnięty tutaj, bo bambusy występują w Indiach, bambusy występują w Chinach, bambusy występują w Azji Południowo-Wschodniej, w niektórych rejonach Ameryki Południowej, ale nie w Afryce. Jeśli już, to po prostu Azjaci, bądź nie Azjaci, bądź kolonizatorzy przyciągnęli tego bambusa tutaj, bo mieli ku temu, że tak powiem, jakieś cele. Więc nie jestem pewien. Może ktoś z was podpowie. Bo to jest, powiem wam, coś, co mnie teraz intryguje i to bardzo. Trzcina cukrowa czy bambus? Słuchajcie, chyba mam odpowiedź. Patrząc na to, tutaj... Kurde, dalej nie mam odpowiedzi, bo mam poczucie, że tam coś jest w środku. Tu kolega jeszcze przyszedł, ale wiecie co, powiem wam tak. Po tych rozważaniach to obstawiam, że to jest jednak bambus. To nie jest trzcina cukrowa, bo trzcina cukrowa jest tutaj w pełni wypełniona. Tutaj jest bardzo dużo takich przypadków, gdzie jest po prostu puste. To mi wygląda na 95% na bambusa. Czekam na wasze komentarze. Tutaj mój koleżka. Wychodzę. Okazało się, że spałem pomiędzy dwoma rodzinami. Tu jest jedna rodzina, tu jest rodzina mojego kolegi, który tutaj idzie. Kolega zapytał, czy bym mu oddał mój sprzęt do nagrywania. Powiedziałem jednoznacznie, że nie, no bo mam jeden, więc nie ma co. Ale trafiłem. Tak coś czułem, że są ludzie wokół mnie, ale w nocy tego aż tak nie widać. No i też było ich bardzo mało, wbrew pozorom, więc siłą rzeczy ciężko było określić, czy są, czy nie są, jak daleko. Wyobraźcie sobie, że przez całą noc żadne dziecko mnie nie niepokoiło. Żadny dorosły mnie niepokoił. Pełna kultura. W Mali jeszcze nie usłyszałem, idąc, żeby ktoś krzyczał za mnie biała dupa. Nikt za mną czegoś takiego nie robił. Ja muszę kupić wodę, żeby przetrwać na tym skwarze. Muszę się trochę cofnąć. To jest bambala. Zobaczcie, chłopaki tutaj robią chatę. Pusty jak ten. Bambus 100%. Bambala. W języku tutaj się nazywa bambala. Chłopaki na robocie złapałem. Wyjaśnione. To nie jest trzcina na 280%. Ja rozumiem, że poświęciłem trochę czasu, dużo czasu na rozszyfrowanie, czy to bambus, czy to nie bambus, ale uwierzcie mi, z punktu widzenia takiego, że tak powiem, jejku, jak to powiedzieć, pomieszania z poplątaniem, to występowanie bambusa w tej części Afryki, gdzie mamy subsaharyjską część, tutaj bambus w życiu by sam nie wyrósł. Ktoś musiał że tak powiem, zaingerować, a tam szkoła. Przepraszam, że tak to szkoła. Szkoła może być postawiona przez pieniążki dofinansowane, ale niekoniecznie szkoła musi funkcjonować. Z prostej przyczyny, moi drodzy. Nauczyciele. Nie ma nauczyciela. Jaki nauczyciel, wykształcony człowiek chciałby mieszkać w takiej wiosce? No i odpowiedź macie. I w momencie, kiedy nie ma nauczycieli,
O, już widzę, że to z jakiegoś projektu było robione, ta szkoła. Jak nie ma nauczycieli, no to uczy ktoś, kto tam trochę pisze, trochę czyta, żeby trochę chociaż pouczyć te dzieci. No i w momencie, kiedy oni tam uczą, to bardzo często i gęsto się okazuje, że no uczą, wiecie czego? Uczą Koranu. No żeby cokolwiek uczyć, żeby cokolwiek przekazać, jakąś wartość przekazać. Village de Crubodala to jest miejsce, gdzie ja dzisiaj spałem. Projekt ufinansowany przez UNICEF i Unię Europejską. Najciekawsze jest to, no okej, oni ufundowali, postawili szkołę, zrobili zdjęcia i tacy super spoko, ale prawda jest taka, że nie zapewnili nauczyciela. A co z tego, że masz buty bez sznurówek, jak nie zasznurujesz, no to te buty się nie trzymają w ogóle stopy. Nie chcę nic mówić, ale przed chwilką były też wymioty. Mali mnie tutaj, że tak powiem, zamiata i to bez mrugnięcia okiem. O co chodzi? No nie jest dobrze. Pozycja, w której znajduję się, też nie jest najkorzystniejsza do takich perturbacji w podróży. Ale czuję się paskudnie. O kurde. Nie mam siły nawet łapać stopa. A w autobusie nie dam rady wysiedzieć. Masakra. Dajcie mi energię. 3 razy wymiotowałem. Tym samochodem, takim samochodem może bym z 50 km ujechał, ale jak wstać i go złapać, jak nie dam rady. Teraz umieram po drugiej stronie w innym sklepie przy drodze. Nie mam energii, w sensie pomalutku to wraca, ale bardzo, że tak powiem, wolno. No, it's okay. Don't worry. Że tak powiem, ten idzie do przodu. O, jeszcze się udławił wodą z worka, która jest tylko zimna. Zobaczcie jak to jest. Na wsi tutaj, nie wiedziałem, nie dogadam się w Bambara, bo oni tam w tym języku mówią. Dziewczynce daje 100 sefa za tą wodę i ona mi przynosi resztę. Słuchajcie, w mieście bym tego nawet nie doświadczył. Dostała, nikt by ci tej reszty nie wydał. Tutaj nie ma chachmęciarstwa. To jest niesamowite. Pomimo, że szkoły to te dzieci nie widziały, a może i widziały, ale tylko troszkę. Przeważnie pewnie rodzice ich uczą. Ale nie ma chachmęciarstwa. Ciekawe to jest. No jeszcze pewnie z godzinę tutaj będę kisił, aż podejmę tak zwaną próbę złapania stopa. Na razie idzie słabo. Postój przymusowy, chłopaki kupili węgiel drzewny. To jest jedna z mniejszych miejscowości tutaj po drodze. Znaczy z większych, przepraszam, z jakich mniejszych. Mniejsze to wy widzieliście. Tak to wygląda, takie realia. Kurczę, powiem wam, że jest 60 km. Dobrze, że złapałem, bo złapałem takie auto, którym jesteśmy w stanie to zrobić w 4 godziny, ten dystans. Autobusem to by było 8, a nawet może i więcej. Tak to by była lipa, no. Więc dzisiaj dojadę gdzie chcę i postaram się jakiś nocleg ogarnąć przyzwoity.
الشقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلبه وفي حضن الطبيعة الدنيا الشقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلبه وفي حضن الطبيعة من الأيام بنتعلم. Pierwszy raz mi się zdarzyło dać komuś pieniądze, jak nie pytał. Ziomek mnie uratował z takiej czarnej dupy, że to wam się w głowie nie mieści, moi drodzy. Ale się czuję zmęczony. Jestem w kita. Więc tak, wołowina. Oni to nazywają zupą, ale to jest taki niby sos z mięsem. Tutaj jest spaghetti, czyli makaron z cebulką. No i tutaj dorzuciła pani, że tak powiem, i zimną do popicia. Zimną wodę. Mam ciało tak wycieńczone, że to jest niesamowite. Czymś musiałem się przytruć, no ale ciężko określić czym. Czy to była woda od herbaty, czy to było może jedzonko tamte na odcinkach. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale faktem jest, że poziom higieny tutaj jest bardzo, bardzo niski. Kurczę, no strasznie niski. Nie sądziłem, że to będzie takie dobre, ale dobre. A to mięso jak dobrze zrobione. Trzeba uważać, żeby zębów nie zostawić. Wow. Szefowa się postarała. Ale niestety to, że jest smaczne, nie oznacza, że nie rozwali to żołądka. Nie masz pewności. Taki, moi drodzy, taki mam widok z restauranty. Szanowni Państwo, z czystym sumieniem polecam restaurację Diaminatu. Przyjeżdżajcie do Mali na hasło Jak to daleko, uśmiech szefowej i najecie się naprawdę dobrze. Ktoś może powiedzieć zaraz, kierowniku, ale mało zjadłeś. Moi drodzy, mało, ale przyznam szczerze, że po takich wariacjach żołądkowych to więcej bym nie dał rady. Teraz potrzebuję dużo odpoczynku, więc odłączam się i słyszymy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Teraz idę ogarnąć hotelik. Zobaczycie ten hotelik w kolejnym odcinku, na pewno, o to zadbam. I co, trzymajcie się, zostawcie... jabłka. Kurczę, ciekawe ile kosztują, ale to zaraz jak się ogarnę, to... Jeśli się ogarnę. No ale tutaj w sumie nie ma za bardzo wyboru, bo na dobrą sprawę muszę się ogarnąć, gdzieś zadokować z klimatyzacją, podkreślam, z klimatyzacją. Dobra, moi drodzy, kończę, kłaniam się nisko. Pamiętajcie o podstawowym zestawie podróżniczym, czyli łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, bo bez tego ani zdrowie psychiczne, ani fizyczne, moi drodzy. Trzymajcie się. Kurczę, czy ja taki brudny jestem? Patrzcie na kapelusz. Czaicie? Brudny fest jestem. Ale co, i tak tutaj nie widać. Tutaj się nie wyróżniam, bo tutaj wszędzie pył, wszędzie brud. Więc normalna sprawa. Żeby tylko kolor zmienić trochę na ciemniejszy, to już całkiem by było przyzwoicie. Dobra, trzymajcie się, czołem. Dziękuję za dzisiaj. Pozdro.